Witamy Państwa bardzo serdecznie w Centrum Warszawskim Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża. Gościmy w tych dniach w Polsce przedstawicieli szkoły z Brazylii. Są tu dzisiaj z nami pan Carlos César de Moraes oraz pan Aquilino Paulucci Neto. Neto przedstawi dzisiaj prezentację zatytułowaną Kundalini Serca – Misterium Samowtajemniczenia. Neto, the floor is yours. Thank you very much. Thank you, Viesha, for having us. Thank you for your presence tonight, dear friends. We hope that we can have something meaningful for you tonight. So welcome to this public talk about the Kundalini of the heart and the mystery of self-initiation. Kilka słów podziękowania za zaproszenie, za przybycie Państwa na dzisiejszy wieczór, który, mam nadzieję, będzie miał pewne znaczenie w Waszym życiu. Temat, jak powiedziałam, to jest Kundalini Serca, Misterium Samowtajemniczenia. So, before we begin with our theme, we would like to give you some perspective about the work of the spiritual school of the Golden Rosy Cross and its objective. Zanim przejdziemy do tematu, chcielibyśmy przedstawić pokrótce istotę naszej szkoły duchowej oraz jej cel. In the esoteric world, there are many movements that try to enhance the level of consciousness of the human being. W świecie ezoterycznym jest wiele ruchów, które starają się uaktywnić egocentryczny stan naszej świadomości, znaczy nie starają się. So we recognize the value of all these efforts. Uznajemy wysiłki tych wszystkich grup. And the work of the spiritual school actually is based upon all those efforts. I praca naszej szkoły duchowej opiera się tak naprawdę na tych wszystkich staraniach. Because we understand that the seekers of the answers for the essential questions of life, bo rozumiemy, że poszukujący, którzy starają się znaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące życia, need to follow a path of experiences. Potrzebują przejść pewne ścieżki doświadczenia. That in a certain moment will lead them to realize I te ścieżki w pewnym momencie sprawią, że uświadomią oni sobie, that the only true barrier that the human being must overcome że jedyną prawdziwą barierą, jaką człowiek musi przekroczyć, it's his or her own state of consciousness. jest jego czy jej własny stan świadomości. That is, in most of the cases, ego-centered or egocentric consciousness. Która w większości przypadków jest świadomością egocentryczną. That's why the Golden Rosy Cross starts from that point on. Dlatego Złoty Różokrzyż zaczyna w tym miejscu. And does not try to develop, strengthen or enhance this egocentric state of consciousness. I dlatego właśnie nie stara się rozwinąć, wzmacniać ani uaktywniać egocentrycznego stanu świadomości. Because the objective of the spiritual school is to go beyond the egocentric state of consciousness. Ponieważ celem Szkoły Złotego Różokrzyża jest wyjście poza egocentryczny stan świadomości. And lead the human being to a totally new state of consciousness. I poprowadzenie człowieka do całkowicie nowego stanu świadomości. So the real question is, czyli takim rzeczywistym pytaniem jest, how can this new state of consciousness manifest itself? Jak ten nowy stan świadomości może się zamanifestować? And what the spiritual school of the Golden Rosy Cross tries to convey as a message
I przesłanie, jakie stara się przekazywać Szkoła Duchowa Złotego Różokrzyża, is that the basis of this new state of consciousness is a universal principle. jest takie, że podstawą dla tego nowego stanu świadomości jest pewna uniwersalna zasada. A universal principle that is within the innermost being of every human being. Ta uniwersalna zasada znajduje się w najgłębszej głębi każdej istoty ludzkiej. That we call the spirit spark. I nazywamy ją iskrą ducha. So, some additional perspectives about the school. I jeszcze kilka dodatkowych spojrzeń na szkołę duchową. If we see the spirit spark as the basis of this work, Jeśli spojrzymy na iskrę ducha jako na podstawę tej pracy, then we understand why we call ourselves a spiritual school. wtedy zrozumiemy, dlaczego nazywamy się szkołą duchową. Because the spirit, according to the teachings of the Golden Rosy Cross, Ponieważ duch, według nauki przedstawianej przez Szkołę Złotego Różokrzyża, it's not an entity, nie jest istotą, it's not some unfathomable sphere, nie jest jakąś niezgłębioną sferą, but it is indeed the very center of everything that is manifested. ale stanowi centrum każdej zamanifestowanej rzeczy. So this center, as Hermes Trismegistus would put it, I to centrum, jak wyraziłby to Hermes Trismegistos, is an omnipresent center. jest centrum wszechobecnym. According to his words, Zgodnie z jego słowami, the spirit or the divine being duch, czyli boska istota, has its center everywhere ma swoje centrum wszędzie, inside a boundless sphere. wewnątrz nieograniczonej przestrzeni. And we understand that we as human beings I rozumiemy, że my jako istoty ludzkie carry this center of the universe in ourselves nosimy to centrum wszechświata w naszym wnętrzu, as the spirit spark. jako iskrę ducha. While we inhabit this boundless sphere as well, My również zamieszkujemy tę nieograniczoną przestrzeń as a mirrored image of the universe. jako odzwierciedlony obraz wszechświata. And that's why, with the spirit spark in the center, we call the human being a microcosm. Dlatego z iskrą ducha w centrum nazywamy cały ten obraz mikrokosmosem. So that's why we call ourselves a spiritual school. Dlatego właśnie nazywamy się szkołą duchową. And in a school, we are all pupils. A w szkole wszyscy jesteśmy uczniami. And since we are all pupils, there are no gurus and no masters that can initiate another person. A skoro wszyscy jesteśmy uczniami, to nie ma tu ani guru, ani mistrzów, który mógłby nas wtajemniczyć. That's why we talk about self-initiation. Dlatego mówimy o samowtajemniczeniu. And at the same time, the only instance in the human being that can trigger that initiation process I dlatego w naszej istocie jedyne, co może uruchomić ten proces, is the spirit spark itself. to jest właśnie iskra ducha. So, after we have shared with you some perspectives about the work of the spiritual school and its objective, Po tym, jak przedstawiliśmy Państwu zarys szkoły duchowej i jej celu, would like to enter into our subject of this public talk. chcielibyśmy przejść do tematu dzisiejszego wykładu. By talking to you a little bit more about one of its elements, that is the Kundalini of the heart.
chcemy pomówić o jednym z istotnych elementów, czyli kundalini serca. The Kundalini of the heart is just another name for the spirit spark. Kundalini serca to po prostu inna nazwa dla iskry ducha. Because the spirit spark is the central pillar of the teachings of all the spiritual schools of all times and places. Ponieważ iskra ducha jest centralnym filarem wszystkich nauk przekazywanych przez wszystkie szkoły duchowe na świecie. That's why, for example, amongst many, Dlatego między innymi we would na like, przykład to mention those different names in some other different traditions. chcielibyśmy wymienić nazwy, jakie przypisywane są temu w innych tradycjach. The Rosicrucians of the Renaissance called the spirit spark the Rosicrucians of the Renaissance called the spirit spark the rose. Różokrzyżowcy z okresu renesansu nazywali iskrę ducha różą. In the East, it was called the lotus flower, Na wschodzie był to kwiat lotosu, and in the traditions of India, it was also called the Atman, the nucleus of the soul. a w tradycji indyjskiej był to, czy jest Atman, czyli jądro duszy. And that is the reason why we, as the Golden Rosy Cross, I dlatego właśnie my, jako Złoty Różokrzyż, call ourselves Rosicrucians, nazywamy się Różokrzyżowcami. because we understand that the objective, the final objective of human life Bo rozumiemy, że ostatecznym celem ludzkiego życia is to unite the rose, fully blossomed, jest zjednoczenie róży w pełni rozkwitłej in the very heart of the human cross or human life. w samym centrum ludzkiego krzyża, czy też ludzkiego życia. And that's why we call ourselves Rosicrucians. Dlatego nazywamy się Różokrzyżowcami. So, after exploring a little bit one of the main concepts of this public talk, we'd like to take one step further, analyzing the Kundalini force in more detail. Czyli po tym wstępie dotyczącym pojęcia iskry ducha chcielibyśmy zrobić krok dalej i przejść do następnego tematu. In fact, we could say that there are three main aspects for us to understand the nature of the Kundalini force. Będziemy mówić teraz o sile kundalini, która ma trzy główne aspekty. We can recognize three main centers of the Kundalini force in the human being. Widzimy trzy główne centra kundalini w istocie ludzkiej. The most known center of the Kundalini force in the human being Najbardziej znanym centrum siły kundalini w istocie ludzkiej is the center that is located below the lowest chakra of our serpent fire system. jest centrum, które znajduje się poniżej ludzkiego systemu ognia wężowego. And that lowest of the chakras is the root chakra at the basis of the spine. Tą najniższą czakrą jest czakra korzenia. The second center of the Kundalini force Drugim centrum siły kundalini is less known, jest ono już mniej znane. and it's the center of the head sanctuary Jest to centrum znajdujące się w sanktuarium głowy, that is located as an energy vortex które jest umieszczone jako wir energetyczny above the crown chakra or the fiery circle of the pineal gland. powyżej
czakry szyszynki, czyli powyżej też ognistego kręgu szyszynki, powyżej czakry korony. But in reality, the real center of the Kundalini force in the human being Ale tak naprawdę prawdziwym, istotnym centrum siły kundalini w człowieku is actually located in the center of the human system. jest to centrum, które znajduje się w centrum, w środku całego systemu ludzkiego. That is the Kundalini of the heart, as we have seen, Jest to kundalini serca, or the spirit spark, or the rose, the lotus, and so on. czyli iskra ducha, lotos i tak dalej. And when we talk about this energy, I kiedy mówimy o tej energii, in fact, this Kundalini of the heart is practically unknown. to ta kundalini serca jest praktycznie nieznana nam. And at the same time, that is the least known of the three centers. Czyli jest to najmniej znane centrum ze wszystkich trzech, It's the most important one a jednocześnie jest ono najważniejsze, because it is actually the only possible basis for the true self-initiation process. ponieważ to ono stanowi podstawę do prawdziwego misterium samowtajemniczenia. So, let's now proceed to a deepening into these two centers of the Kundalini that are more known to the esoteric public. Przyjrzyjmy się teraz tym pierwszym dwóm centrom kundalini, które są bardziej znane w ezoterycznym środowisku. And try to understand what normally is accomplished when we try to follow the initiation path through those two centers. I spróbujmy dowiedzieć się, co możemy osiągnąć, idąc ścieżką rozwoju tych dwóch centrów kundalini. Let's begin with the Kundalini of the root chakra. Zacznijmy od kundalini czakry korzenia, czyli czakry podstawy. The term Kundalini in its original language Pojęcie kundalini w jej języku pierwotnym also mean a coiled serpent. oznacza zwiniętego węża. And just like the symbol of the rose, I tak jak symbol róży, the coiled serpent indicates a vortex of energy. tak samo zwinięty wąż symbolizuje wir energii. As we said, the Kundalini of the root chakra is the most known of the three Kundalini centers or forces. Tak jak powiedzieliśmy, kundalini czakry korzenia jest najbardziej znaną z trzech sił kundalini. And as it is located in the root chakra, I ponieważ umiejscowione jest ono w czakrze korzenia, in the part that represents the most ancient biological state of awareness, w tym miejscu najstarszej, najbardziej rozwiniętego centrum świadomości, it is linked in esoteric teachings to w ezoterycznej nauce jest powiązane to the karma z karmanem and to the unconscious, i z nieświadomością, either individual unconscious or collective unconscious. zarówno indywidualną, jak i zbiorową nieświadomością. That Kundalini force respond partially to the commands of our normal state of consciousness. Ta siła kundalini reaguje na nasz normalny stan świadomości. And it can actually be awakened to a certain point I może zostać przebudzona do pewnego stopnia through exercises and magical practices poprzez ćwiczenia i magiczne praktyki, that in a forced way, in an artificial way,
które w sposób forsowny, w sposób sztuczny can start to uncoil this serpent, mogą sprawić rozwinięcie się tego węża, allowing it to flow upwards pozwalając, że będzie się on wznosił do góry from one center of energy to another, poprzez kolejne centra energetyczne, rising up then to a certain point through the central serpent fire system. wznosząc się do pewnego punktu wzdłuż systemu ognia wężowego. And we'll try to understand the consequences of this later on in this presentation. Spróbujemy omówić konsekwencje tego w dalszej części tej prezentacji. Now let's continue with the other center, the second center, that is related to the fiery circle of the pineal gland. Teraz spójrzmy na drugą siłę kundalini, która związana jest z ognistym kręgiem szyszynki. As we said before, this is a much less known Kundalini force center. Jak powiedzieliśmy, jest to już mniej znana siła kundalini. But it also responds to the commands of the normal egocentric consciousness. Ale ona też reaguje na nakazy, rozkazy ze strony egocentrycznej świadomości. But contrarily to the previous center, Ale w przeciwieństwie do tego poprzedniego centrum, that center is located at the top of the head sanctuary, to centrum znajduje się na szczycie sanktuarium głowy, a region where all our mental projections are accumulated. w obszarze, gdzie zgromadzone są wszystkie nasze mentalne projekcje. And normally our mental projections are always looking to the future. A normalnie nasze mentalne projekcje ukierunkowane są na przyszłość. So if the Kundalini of the root chakra is linked to the karma or the past, Czyli tak jak kundalini czakry korzenia związana jest z karmanem, z przeszłością, the Kundalini of the fiery circle of the pineal is mixed with the projections about the future. tak kundalini ognistego kręgu szyszynki związana jest z projekcjami skierowanymi na przyszłość. And as such, we connect this Kundalini force with the superconscious. I wiążemy tę siłę kundalini z nadświadomością. And as we said before, it can be awakened by the human consciousness in its normal state. I tak jak powiedzieliśmy, może ta siła zostać przebudzona przez ludzką świadomość w jej normalnym stanie. Also in a forced or artificial or temporary way. Również w forsowny sposób, czy też sztuczny sposób. Through exercises and occult practices. Poprzez ćwiczenia i praktyki okultystyczne. And when this force is awakened through these practices, I kiedy ta siła zostaje przebudzona w wyniku stosowania tych praktyk, what actually happens is that it enters mainly in the head sanctuary. to co ma miejsce, to jej wniknięcie głównie do sanktuarium głowy And starts to awaken hidden or unknown faculties of the human consciousness. i tam zaczyna ona budzić ukryte właściwości ludzkiej świadomości. Hidden faculties in the same state of consciousness. Ukryte zdolności w tym samym stanie świadomości. So, trying to understand now the consequences or the effects of those practices. Postarajmy się teraz zrozumieć konsekwencje stosowania tych praktyk. Methods that utilize the normal egocentric consciousness as a basis. Metody, które wykorzystują normalny stan świadomości
jako podstawę dla tego procesu. And that end up having an impact on that level of consciousness. I ma to wpływ tylko na ten poziom świadomości. So, in summary, Mówiąc teraz krótko, all magical wszystkie magiczne or occult lub okultystyczne developments that can be carried out by the consciousness rozwoje, które mogą być przeprowadzane przez świadomość, are based on those two Kundalini forces opierają się na tych dwóch siłach kundalini, that respond to a certain degree które reagują do pewnego stopnia to the commands of the egocentric consciousness. na nakazy egocentrycznej świadomości. The word chakra in Sanskrit Słowo czakra w sanskrycie means wheel. oznacza koło. So, if we understand that these two poles are like positive, negative, or negative, positive of an electric current, Więc jeśli rozumiemy, że te dwie czakry, te dwa centra są są biegunami pozytywnym i negatywnym, czy negatywnym i pozytywnym ludzkiej świadomości, then we can better understand that if we accelerate the electric current of these two poles, to zrozumiemy, że jeśli przyspieszymy przepływ tych strumieni energetycznych, by stimulating their centers, stymulując te centra, the electric current, symbolically speaking, to elektryczny prąd, mówiąc symbolicznie, of the serpent fire system tego systemu ognia wężowego, will gradually accelerate the turn będzie stopniowo przyspieszał obroty of each one of these chakras or wheels. każdej z tych czakr, czy też każdego z tych kół. And that is the cause why, through the acceleration of these wheels, I dlatego właśnie poprzez przyspieszenie obrotu tych kół we end up awakening hidden aspects that only appear in that faster movement. dochodzi do przebudzenia ukrytych mocy właśnie dzięki temu przyspieszonemu obrotowi. Because these wheels in the normal state of consciousness Ponieważ te koła w normalnym stanie świadomości, that we call the egocentric consciousness, który nazywamy świadomością egocentryczną, they suck energy from outside in wsysają energię z zewnątrz do środka, to fill the big vacuum, the big void żeby wypełnić tą wielką przestrzeń, tę wielką próżnię of the normal emptiness of the egocentric life. normalnej pustki egocentrycznego życia. And by increasing that inflow of energy, I zwiększając ten wpływ energii, these powers and sensory senses are awakened in the human being. te moce i zmysły zostają przebudzone w człowieku, Increasing the intensity of this centripetal movement, outside in. zwiększając ten ruch dośrodkowy, z zewnątrz do środka. So there is no transformation, Nie ma wtedy przemiany, just a reinforcement of something that already exists. tylko wzmocnienie tego, co już istnieje. And what already exists is the egocentric state of consciousness. A to, co już istnieje, to jest egocentryczny stan świadomości. So these practices, while they give the human being some knowledge of himself or herself, A więc te praktyki, które dają człowiekowi pewne poznanie siebie, they bring as a final result to w ostatecznym rezultacie the strengthening
of the prison of the egocentric state of consciousness, wzmacniają uwięzienie w egocentrycznym stanie świadomości. submitting this egocentric consciousness Poddając tą egocentryczną świadomość to two much stronger aspects of the human system. dwóm znacznie silniejszym aspektom ludzkiego systemu, That are the unconscious and the superconscious. czyli nieświadomości i nadświadomości. At the beginning, we said that the work of the spiritual school Na początku powiedzieliśmy, że praca szkoły duchowej does not have the objective of strengthening or enhancing the egocentric consciousness. nie ma na celu wzmacniania czy uaktywniania naszej egocentrycznej świadomości. That's why in the spiritual school, Dlatego w szkole duchowej we don't utilize the methods to enhance these faculties. nie używamy takich metod dla osiągania tych zdolności, Because in fact, this would only make the egocentric consciousness stronger bo to by tylko wzmacniało egocentryczną świadomość. and make the process of the awakening of a new consciousness A proces przebudzenia nowej świadomości much more difficult for the human being to accomplish. byłby znacznie trudniejszy do przeprowadzenia i osiągnięcia przez człowieka. So, we have covered, let's say, the first half of the presentation. No, mamy za sobą pierwszą połowę prezentacji. So, we kindly ask you to sit tight, sit upright, buckle up, because we have another half to go. Czyli przed nami jeszcze druga połowa. Prosimy o przygotowanie się do tego. We'll try to make it fast and sweet, okay? Spróbujemy przejść przez to szybko i miło. So, we said that everything begins with the Kundalini of the heart. Powiedzieliśmy, że wszystko zaczyna się od kundalini serca. Because for a human being that has gone through that long path of experiences, Ponieważ dla człowieka, który ma już za sobą tę długą ścieżkę doświadczeń, trying to find the exit to the labyrinth of the egocentric consciousness, kiedy próbował przejść przez labirynt tej egocentrycznej świadomości, there comes a point where she or he reaches a limit. dochodzi do punktu, w którym on czy ona dochodzi do granicy, osiąga granicę. So we will talk about the possibility that lies beyond that limit. Więc powiemy teraz o możliwości, która leży poza tą granicą. And to do that, we need to begin with the very center. A żeby móc to zrobić, musimy zacząć od samego centrum. So the Kundalini of the heart Czyli kundalini serca represents a much higher level of consciousness reprezentuje znacznie wyższy poziom świadomości, that is beyond the conscious, który jest poza świadomością, unconscious, nieświadomością and the projections of the superconscious. i projekcjami nadświadomości. If we had to give a name to this state of consciousness, Gdybyśmy mieli nadać nazwę temu stanowi świadomości, we should call it the omniscient. powinniśmy nazwać go wszechwiedzącym. And that state of consciousness is the potential new state of consciousness that lies I ten stan świadomości, który jest potencjalnie nową świadomością, in the very spirit spark at the center of the human microcosm. leży w iskrze ducha, w centrum mikrokosmosu. This is crucial, this is fundamental now, dear friends. To jest, drodzy przyjaciele, naprawdę fundamentalna sprawa. This state of consciousness is so sublime, so powerful, Ten stan świadomości jest tak wzniosły, tak wielki, that is beyond the reach of any attempt of the human consciousness
że ludzka świadomość nie jest w stanie do niego dotrzeć. To awaken it through a command or through a practice or exercise. Żeby go przebudzić za pomocą nakazów, ćwiczeń czy praktyk. So it cannot be forced by any magical, any mystical or any occult exercise or practice. Nie poddaje się żadnym forsowanym, magicznym czy okultystycznym ćwiczeniom lub praktykom. In reality is the other way around. Tak naprawdę to jest właśnie przeciwnie. It is when the human consciousness is mature enough after countless experiences, Kiedy ludzka świadomość jest dojrzała po niezliczonych doświadczeniach, when this human being reaches the limit of the egocentric consciousness, kiedy dochodzi do granicy świadomości egocentrycznej, that this center, the spirit spark, the kundalini of the heart, to centrum, iskra ducha, kundalini serca, touches the human consciousness dotyka ludzkiej świadomości and transforms that human being from that moment on i od tego momentu przemienia człowieka into a different human being. w inną istotę ludzką. A human being that is not satisfied anymore with the common external circus of life. W człowieka, który nie jest już zadowolony, zaspokojony tym, co go otacza w życiu, But a human being that becomes a seeker. ale człowiek staje się wtedy osobą poszukującą, A seeker of the truth, poszukiwaczem prawdy, a seeker of himself, poszukiwaczem samego siebie, a seeker of the real meaning of existence. poszukiwaczem prawdziwego znaczenia ludzkiego życia. We honestly believe, dear friends, Naprawdę wierzymy w to, przyjaciele, that for you to make the effort to be in this room, że dla Was, którzy zrobiliście pewien wysiłek, żeby znaleźć się tutaj, in an evening in a very busy and attractive city, wieczorem w bardzo zajętym świecie, mieście, które jest pełne hałasu i działań, means that you are already touched and awakened by that need. to znaczy, że już zostaliście dotknięci i przebudzeni przez tę potrzebę. That need that transformed all of us in seekers of that true meaning of existence. W potrzebę bycia poszukującym tego prawdziwego znaczenia ludzkiego życia. So what we have to convey next Więc to, co chcielibyśmy dalej przekazać, is the beginning of a process for every human being that has been touched and awakened by the spirit spark in his or her heart. to jest początek procesu, który istota ludzka może podjąć, kiedy zostaje dotknięta przez iskrę ducha w swoim sercu. We talked about a new consciousness. Mówiliśmy o nowej świadomości. Let's try to understand how this new consciousness can be born. Spróbujmy zrozumieć, zobaczyć, jak ta nowa świadomość może się w nas narodzić. The birth of the new consciousness Narodziny nowej świadomości is actually the beginning to Of- tak naprawdę początek of the path of self-initiation. ścieżki samowtajemniczenia. That self-initiation To samowtajemniczenie is a process that in its beginning jest procesem, który na samym początku can start by transforming the three centers of the human consciousness. może zacząć przemieniać 3 centra ludzkiej świadomości. But let's be clear here. Ale żeby to było jasne, Not through occult exercises, nie w wyniku ćwiczeń okultystycznych, not by mystical impulses,
Nie w wyniku impulsów mistycznych, not through natural magical practices. ani też przez praktyki naturalnej magii. There needs to be a real transformation here. Musi tu się pojawić prawdziwa przemiana. A transformation that changes the egocentric consciousness Przemiana, która zmienia egocentryczną świadomość from a false master that tries to awaken hidden powers z fałszywego mistrza, który stara się przebudzić ukryte moce, into a very humble servant w pokornego sługę to the Spirit, to the universal principle wobec ducha, wobec uniwersalnej zasady, that already lies in himself. That already lies in himself or herself. który już jest ukryty wewnątrz nas. So when the human being becomes this servant, Kiedy człowiek staje się już tym sługą, then a process of transformation of the three centers or three sanctuaries of the human being wtedy proces odnowy trzech centrów czy sanktuariów w ludzkiej istocie can actually start to take place. może się rozpocząć. So, changing the heart, the head, Następuje zmiana serca, głowy and life, or symbolically speaking, hands. i życia, mówiąc symbolicznie, naszych rąk. So, how does that transformation take place? I jak ta przemiana przebiega? We could spend not one public talk, but an entire series of public talks to go into detail in this process. Żeby omówić ten proces w szczegółach, powinniśmy mieć możliwość kilku takich wykładów jak dzisiejszy. And in advance, we take the liberty of inviting you I jakby z góry chcielibyśmy już Państwa zaprosić to the further public talks that will take place here in Poland, na kolejne spotkania, które będą się odbywać where the school tutaj. is. I'm sorry. It's okay, tutaj w Polsce, Where the school is going to go deeper into those aspects, of course. kiedy podczas takich spotkań szkoła wchodzi głębiej w omawianie tych procesów. But to give you a general understanding about it, Ale żeby przedstawić dzisiaj pewne zrozumienie tego, we would like to briefly touch the three main transformations that should take place in the human consciousness. krótko omówimy te główne aspekty procesu przemiany ludzkiej świadomości. The impulses of the spirit spark Impulsy iskry ducha are like the lightning bolts in the middle of the night in a tempest, są in a jak storm. błyskawice podczas nocnej burzy. They reach the head sanctuary just like they reach somebody in the middle of a ship wreckage. Docierają do człowieka, do sanktuarium głowy, tak jak to by miało miejsce podczas burzy na morzu, kiedy rozbitkowie znajdują się na szalupie ratunkowej. They come not to calm us down, Nie przychodzą do nas po to, żeby nas uspokoić, or to make us enlightened, albo żeby nas oświecić, or to eliminate our problems. albo żeby wyeliminować nasze problemy. Actually, it is a very disquieting force Tak naprawdę jest to bardzo niepokojąca siła, that wants to awaken us która chce nas przebudzić to our true inner reality. do naszej prawdziwej, wewnętrznej rzeczywistości. And it's not a very pleasant inner reality. To nie jest zbyt przyjemna ta wewnętrzna rzeczywistość, But it is essential with this impulse to understand ale konieczne jest zrozumienie tego impulsu, that we are dominated by our thoughts. zrozumienie tego, że
kierują nami, dominują nad nami nasze myśli, that we are manipulated by our feelings, że manipulują nami nasze uczucia and that we are controlled by our predetermined reactions. i że jesteśmy kontrolowani przez z góry ustalone reakcje. And that is what needs to change. I to właśnie musi się zmienić. So when the consciousness recognizes this time and again, Kiedy świadomość rozpoznaje to wciąż od nowa and instead of trying to awaken supernatural powers, i zamiast budzić nadnaturalne moce, gains the necessary sobriety to recognize, zdobywa konieczną trzeźwość rozpoznania tego, those disquieting impulses that come from the spirit spark, te niepokojące impulsy wydobywające się z iskry ducha and makes an effort to cooperate with them, to pay attention to them, i stara się z nimi współpracować, then a new first capacity starts to be born wtedy rodzi się pierwsza zdolność, that we call self-knowledge. którą nazywamy samopoznaniem. That is the knowledge of the true nature of our being. Jest to poznanie prawdziwej natury naszej istoty. In Delphi, it's carved on the stone as the first step of the path, W świątyni w Delfach jest to wyryte w kamieniu jako pierwszy krok na naszej ścieżce. Man, know thyself. Człowiecze, poznaj samego siebie. That is still and always the first step of the path. To jest zawsze pierwszy krok na ścieżce. So based on this sobriety, this W oparciu self-knowledge, o tę trzeźwość, o to samopoznanie, the consciousness can then turn to the sanctuary of the heart. świadomość może skierować się wtedy ku sanktuarium serca. And gradually take the decision if it will be I stopniowo podjąć decyzję, still controlled by the three manipulative forces that dominated ego, czy nadal będzie poddawać się manipulacjom sił kontrolującym nasze ego, or to fight those forces based upon the impulse of the spirit spark. czy też zwalczy te impulsy za pomocą sił wypływających z iskry ducha. In the narratives of the universal teaching, I to, co jest przekazywane w uniwersalnej nauce, all the battles that we see described to widzimy tam wszystkie walki opisywane tam, for example, like the battle in the Bhagavad Gita, jak na przykład walka w Bhagavad Gicie, are the description of that inner battle that must be fought inside. to tak naprawdę są opisy walki, która musi być stoczona w naszym wnętrzu, Where surrounded by the multitude of forces that control the human consciousness, gdzie otoczeni licznymi siłami wpływającymi na naszą świadomość, the human consciousness touched by this force of self-knowledge ludzka świadomość dotknięta przez siłę samopoznania can decide to finally serve the universal principle in its innermost. może zdecydować, że będzie służyć tej uniwersalnej zasadzie w naszym wnętrzu. When that happens, Kiedy to ma miejsce, even if it's just a small bit of it, nawet jeśli tylko w bardzo niewielkim stopniu, the human consciousness unites again the head and the heart, ludzka świadomość łączy ponownie serce z głową, that in normal life used to operate in a separate and very chaotic way. które w normalnym życiu działają w sposób oddzielny i bardzo chaotyczny. And then when these two centers of the consciousness are united again, I kiedy te dwa centra świadomości zostaną ponownie połączone through the arc of self-knowledge and poprzez łuk samopoznania a
free choice for a conscious connection, i zdecydowany wybór conscious connection, świadomego, że zdecydujemy się na świadome połączenie, we say that the embryo of the new consciousness is born mówimy, że narodził się embrion nowej świadomości through what in the school we call przez to, co w szkole nazywamy the unity of the head and the heart. jednością głowy i serca. Based upon the unity of the head and the heart, Na podstawie tej jedności głowy i serca these two centers united can fight another battle. te dwa centra już teraz zjednoczone mogą stoczyć kolejną walkę. That is to change the way that we act and behave. To znaczy zmienić sposób, w jaki działamy, postępujemy. But not in a forced, artificial or superficial way. Ale nie w sposób forsowany ani sztuczny. Because that external attitude in a forced way Bo to zewnętrzne działanie w sposób forsowany would be just as if we wanted to get taller by stretching our feet. byłoby tak, jakbyśmy starali się zwiększyć siebie poprzez podniesienie stóp, podwyższyć siebie. And sooner or later we need to come back to our reality. A wcześniej czy później musimy powrócić do naszej rzeczywistości. So any forced attempt to change the way we behave has Czyli no future. forsowana próba zmiany tego, jak się zachowujemy, jak postępujemy, nie ma przyszłości. That's why the change needs to come from inside, Dlatego zmiana musi przyjść z wewnątrz, through a deeper self-knowledge and a deeper choice. poprzez głębsze samopoznanie i głębsze dokonywanie wyboru, That shed the light into the depths of our behavior. to rzuci światło na nasze zachowanie. Just like a lighthouse Tak jak latarnia, that based on the fire that is in the middle, która oparta o ogień, który znajduje się w nas, that is reflected on the mirror at the top, i ten ogień odbity w lustrze na szczycie głowy, projects a beam of light in the depths of the water around it. rzuca strumień światła na wodę wokół nas. And that deep knowledge of oneself I to głębokie poznanie samego siebie, that starts to unveil to our consciousness the real causes of our behavior. które ukazuje prawdziwe przyczyny naszego postępowania, Our fears, nasze strachy, our attachments, nasze przywiązania, our conditioning. nasze uwarunkowanie. And one by one, they are gradually illuminated by the beam of this new consciousness. Stopniowo są one oświetlane strumieniem światła nowej świadomości. And when we gain knowledge about ourselves at that level, I kiedy na tym poziomie zdobywamy wiedzę o samym sobie, those forces start to gradually reduce their dominance on us. te siły tracą stopniowo panowanie nad nami. And then, not on a forced way, I wtedy nie w sposób forsowny, but on a spontaneous way, ale w sposób spontaniczny we begin to act in real life in a different way. zaczynamy działać w naszym życiu w inny sposób. Because step by step we are becoming free of our own delusion. Bo stopniowo uwalniamy się od naszych własnych iluzji. And that gradually increasing level of freedom, I ten wzrastający stopień wolności w nas, when it closes the loop from inner change to external change, który zamyka pętlę od wewnętrznej zmiany do zmiany zewnętrznej, they start to circulate on a permanent way in the serpent fire system, zaczyna krążyć w trwały sposób w systemie ognia wężowego.
specifically through the two chords of the sympathetic system. Szczególnie 2 pasmami nerwu sympatycznego. And when this force circulates on that stable way, I kiedy ta siła krąży w naszym systemie w sposób stabilny, we say that a new state of consciousness is born. mówimy o narodzinach nowego stanu świadomości. That is the fundamental base. Those are the fundamental pillars To jest fundament, to są fundamentalne filary of everything that should follow in the self-initiation process. wszystkiego, co nastąpi w procesie samowtajemniczenia. That we will very briefly try to cover with you from this moment to the end of this presentation. I o tym będziemy teraz pokrótce mówić do końca naszej prezentacji. Not with the objective to go deep into them, Czyli nie chodzi nam dzisiaj o to, żeby zgłębić ten temat, but to give you a general view of the entire self-initiation process. ale przedstawić Państwu tylko w krótkim spojrzeniu cały proces samowtajemniczenia. Based upon the new state of consciousness W oparciu o nowy stan świadomości, that have developed through the center of the microcosm or the spirit spark, który umożliwiony jest poprzez centrum mikrokosmosu, czyli iskrę ducha, the human consciousness can evolve to a higher state of consciousness ludzka świadomość może rozwinąć się w wyższy stan świadomości, that we call a spiritual state of consciousness. który nazywamy duchowym stanem świadomości. The difference is Różnica polega na tym, that the new consciousness is a new beginning, że nowa świadomość jest nowym początkiem, but this higher state is actually the unification of the consciousness with the spirit. ale ten wyższy stan jest tak naprawdę zjednoczeniem nowej świadomości z duchem. How is that accomplished? I jak zostaje to osiągnięte? That is accomplished when we take into consideration the other two poles of the Kundalini force. Musimy tu wziąć pod uwagę dwa bieguny tej siły kundalini. That will play a role now, not in a forced way, Będą teraz tutaj miały swoją rolę do odegrania, ale nie w sposób forsowny. through methods or exercises that try to awaken them artificially. Czyli nie chodzi tutaj o przebudzenie ich w sposób sztuczny, but through the supreme intelligence of the spirit in the human being ale przez wyższą inteligencję ducha w człowieku, that will purify and awaken those two forces która oczyści i przebudzi te dwie siły and finally integrate those three forces into one. i ostatecznie zintegruje te 3 siły w jedną. That's why we can see that when the process of the new consciousness advances enough, Dlatego widzimy, że kiedy postępuje proces rozwoju nowej świadomości based on the Kundalini of the heart, w oparciu o kundalini serca, through the purification of the head sanctuary poprzez oczyszczenie sanktuarium głowy, and the real self-surrender of the egocentric consciousness w prawdziwym samooddaniu tej egocentrycznej świadomości to the spirit in itself, i poddaniu jej duchowi w nas, the center of the head is finally open to the supreme force of the spirit in the microcosm. centrum głowy ostatecznie otwiera się na wpływ ducha w mikrokosmosie, That is above and beyond all the spheres of projections of the egocentric consciousness. który jest ponad wszelkimi sferami egocentrycznej świadomości. And like the power, the light of a new sun I tak jak moc, jak światło nowego słońca can shine
above and penetrate the consciousness, może świecić nad świadomością i wnikać w nią, awakening the true hidden capacities of the human consciousness, budząc ukryte zdolności ludzkiej świadomości, but not in a forced way or artificial way, ale nie w sposób forsowny ani sztuczny, but in a fully integrated way with the Kundalini of the heart, the spirit spark. ale w pełni zintegrowany z iskrą ducha, z kundalini serca. In the school, when this force enters into the head sanctuary, Kiedy ta siła wnika do sanktuarium głowy, we call it the unfolding of the seven rays of the rainbow. mówimy o rozwinięciu się 7 promieni tęczy, That like the new lights of the seven original fires, które tak jak 7 świateł pierwotnego ognia ignite the candelabrum of the sanctuary of the head. rozpalają kandelabrum, czyli świecznik w sanktuarium głowy. And those seven lights, those seven fires, I tych 7 świateł, tych 7 ogni move towards the center przemieszcza się w kierunku centrum and unite this pole of the Kundalini force in the head sanctuary i łączy ten biegun siły kundalini with the Kundalini of the heart z kundalini serca through the central pillar of the serpent fire system. poprzez centralny filar systemu ognia wężowego. In many traditions, this new central force W wielu tradycjach ta centralna siła is compared to a sword. porównywana jest do miecza. And that sword is the sword of the power of the Spirit. I ten miecz jest mieczem mocy ducha. Then, through this process, can gradually penetrate the entire system of the human being. Który w wyniku tego procesu może przeniknąć cały system ludzki. Finally, reaching in a certain point, Ostatecznie w pewnym momencie docierając do the depths of the life sanctuary, głębi sanktuarium życia. reaching the point where the other Kundalini force lies. Tam, gdzie leży ta trzecia siła kundalini. When that happens, Kiedy to ma miejsce, that Kundalini force is purified and liberated from all the past. ta siła kundalini zostaje oczyszczona i uwolniona od całej przeszłości. That's what we call the liberation of karma. I to nazywamy wyzwoleniem od karmana. And also from all the conditioning of the unconscious. I też od wszelkiego uwarunkowania nieświadomością. And with those two processes of awakening and purification, I te 2 procesy przebudzenia i oczyszczenia of the old unconscious and the superconscious, dawnej nieświadomości i nadświadomości, those two forces are awakened and integrated into a totally new system of consciousness te 2 siły zostają przebudzone i zintegrowane w całkowicie nowy system świadomości, that we call the integrated state of consciousness or a new spiritual state of consciousness. który nazywamy zintegrowanym stanem świadomości lub też nowym duchowym stanem świadomości. And that new state of consciousness I ten nowy stan świadomości is actually the basis of a totally new life. stanowi podstawę całkowicie nowego życia. And that new life encompasses all the centers of manifestation of the human being. A to nowe życie obejmuje manifestację wszystkich centrów istoty ludzkiej. Totally transforming the functioning of all the 7 chakras, Całkowicie przemienia funkcjonowanie wszystkich 7 czakr, by changing the orientation of their movement. zmieniając kierunek ich obrotu. So no longer the orientation of the chakras are
centripetal. Więc ruch tych czakr nie jest już dośrodkowy, Because there is no egocentric vacuum anymore. bo nie ma już w nas egocentrycznej próżni. But the new consciousness and the new spiritual consciousness Ale nowa świadomość, nowa duchowa świadomość have ignited the threefold fire rozpaliła potrójny ogień of the three Kundalini forces trzech sił kundalini, that transform themselves into an endless source of energy. które przemieniają się w nieskończone źródło energii. Spiritual energy, Duchowa energia, soul energy, energia duszy, life energy. energia życia. And based upon those three new energies, we become a source of energy. I w oparciu o te trzy nowe źródła energii stajemy się źródłem energii. And that's why the chakras become centrifugal, I dlatego czakry zaczynają działać odśrodkowo, where that spiritual energy, soul energy, and life energy is te trzy energie, duchowa, duszy i życia, radiate to all and everything around us. promieniują na wszystko wokół nas. And the renewal of these three chakras based on a new serpent fire system. Here you can see the staff of Hermes or Mercury. Odnowiony tych 7 czakr tworzy nowy system ognia wężowego, czyli tę laskę Hermesa czy laskę Merkurego, którą tutaj widzimy, taką zacienioną, Can actually ignite the process of transfiguration. i tu może się rozpalić proces transfiguracji, The process of alchemical transmutation proces alchemicznej transmutacji of our subtle bodies and our material vessel. naszych subtelnych ciał i naszego fizycznego naczynia On the mental, astral, etheric, and material levels. na poziomie mentalnym, astralnym, eterycznym i materialnym. And when that transmutation process, that transfiguration process takes place, I kiedy ten proces transfiguracji czy transmutacji ma miejsce, the spiritual school says that a new human being is born. szkoła duchowa mówi, że rodzi się wówczas nowy człowiek, Because then the self-initiation process has finally been accomplished. ponieważ wówczas proces samowtajemniczenia ostatecznie się dokonał. And that is the objective of a spiritual school. I to jest celem szkoły Złotego Różokrzyża. That is the objective of the spiritual school of the Golden Rosy Cross. To jest celem duchowej szkoły Złotego Różokrzyża. With that, we conclude the presentation and we'd like to open the floor for your questions, your comments, and your contributions. Teraz zakończymy prezentację i zapraszamy Państwa do zadawania pytań, podzielenia się swoimi przemyśleniami. Dzień dobry, mam pytanie. Wiem, że przy budzeniu kundalini dochodziło do samospalenia. I teraz, czy jest to niebezpieczne? The objective of the school Celem szkoły is to work with the human beings that have realized jest praca z ludźmi, którzy uświadomili sobie, that trying to awaken those hidden forces through the egocentric consciousness że próba przebudzenia tych ukrytych sił za pomocą egocentrycznej świadomości, despite temporary effects of understanding and apparent enlightenment, pomimo czasowego zrozumienia czy chwilowego oświecenia, will end up strengthening the conditioning and
the submission of the consciousness to those two non-purified forces. Zakończy się wzmacnianiem egocentrycznej świadomości i poddawaniem jej działaniu tych dwóch sił. So, while it is valid that in the world I chociaż prawdą jest, że w świecie there is a big spiritual awakening process taking place, ma miejsce obecnie znaczne duchowe przebudzenie, different human beings are in different stages of awakening in that spiritual process. to różne osoby są na różnym etapie przebudzenia tego duchowego procesu. And the process of the awakening of the rose of the heart or the kundalini of the heart A proces przebudzenia kundalini serca actually begin when that path of experiences has already matured. tak naprawdę zaczyna się tam, gdzie te wcześniejsze doświadczenia już zostały zebrane, są dojrzałe. Czyli ego musi być zniszczone, zaakceptowane na tej zasadzie, żeby się można było nim bawić, bo tylko osoba oświecona może się bawić ego, prawda? Your question is very important. When you say the ego has to die, To ważne pytanie mówiące o tym, że ego musi umrzeć. No, ale ego to jest też po części, mam rodzinę, mam dzieci i teraz może być taka sytuacja, że przy przebudzeniu się nagle muszę to zostawić, bo tak będę uważał. Pracę, wszystko, prawda? Też jest jakieś ryzyko z tym zawarte. so the question is not destroying ego. Nie chodzi o zniszczenie ego. The divine universal intelligence has spent 6 billion years to build self-aware beings. Boska inteligencja duchowa przez miliony lat starała się o to, żeby zbudować ludzką świadomość. Destroying consciousness would be to go back a couple billion years back. Zniszczenie ludzkiej świadomości oznaczałoby cofnięcie się człowieka w rozwoju o miliardy lat. So the question is to transmute the egocentric consciousness Chodzi o przemianę egocentrycznej świadomości, so that all the roles in our life, tak żeby wszystkie role, jakie pełnimy w życiu, like our family, czyli związane z naszą rodziną, our beloved ones, naszymi ukochanymi, our profession, zawodem, our role in society, nasza rola w społeczeństwie, can be lived not through an egocentric consciousness, żeby one wszystkie były spełniane nie przy pomocy egocentrycznej świadomości, but through a totally different perspective of a soul consciousness, ale z całkiem innej perspektywy świadomości duszy, a new state of consciousness. z nowego stanu świadomości. Thank you for your question. Dziękuję za pytanie. Chodzi mi o ewolucję tej wiedzy, bo jeżeli dotyczącej Różokrzyża, bo to, co tutaj słyszymy, no to tutaj na przykład ja tutaj widzę dużo z nauk Gurdjieffa, Rudolfa Steinera, innych gnostyków. I chodzi mi, czy ta wiedza w jakiś sposób, którą tutaj Pan prezentuje, czy ona w dalszym sposób ewoluuje. Jeżeli tak, że ona wzrasta, to kto jest teraz inicjatorem tej wiedzy? In the school, we use the symbol W szkole używamy symbolu of a universal chain of the brotherhood of life. uniwersalnego łańcucha braterstwa życia. This chain brings always the same knowledge Ten łańcuch przynosi zawsze tę samą wiedzę with a language and symbols and images that should be adapted to the human consciousness of the time. w języku, symbolach, obrazach, które muszą być dostosowane do ludzkości żyjącej w danym czasie. So actually, all the spiritual schools of all times Więc tak naprawdę wszystkie szkoły duchowe we wszystkich czasach are bringing the same message. przynoszą to samo przesłanie.
Your question about the evolution of Gnostic knowledge Pana pytanie o ewolucję wiedzy gnostycznej is crucial because it requires a different level of knowledge jest istotne, ponieważ wymaga innego poziomu wiedzy, that is first-hand knowledge to znaczy wiedzy z pierwszej ręki, that can only be acquired którą możemy osiągnąć by going the path. idąc ścieżką. Because from a certain moment on, Ponieważ od pewnego momentu there is no distinction between knowing the path nie ma już rozróżnienia pomiędzy poznaniem ścieżki and walking the path. a kroczeniem nią. The path is knowledge, Ścieżka jest wiedzą, and knowledge is the path. a wiedza jest ścieżką. That's why the proposal of a spiritual school Dlatego Szkoła Duchowa proponuje, is that those that have been touched and awakened by the universal teaching że ci, którzy zostają dotknięci i przebudzeni przez powszechną naukę, can actually begin that path of self-discovery. mogą naprawdę zacząć iść ścieżką odkrywania samego siebie And become themselves the evolution of knowledge through practice. i sami stać się ewolucją wiedzy w praktyce. Thank you. Jeszcze jedno pytanie. Czy kundalini serca to jest to samo, co Duch Święty i tym podobne? Going into detail, no. Jeśli byśmy wchodzili w szczegóły, to nie. Why? Dlaczego? Let's go back here. Okay? Wróćmy do tego slajdu. The Kundalini of the heart is the first awakening. Kundalini serca to pierwsze przebudzenie. The second awakening is the outpouring of the Spirit. Drugie przebudzenie to wylanie ducha do systemu. Certain traditions talk about tongues of fire. W niektórych tradycjach mowa jest o językach ognia, that concentrate over the top of the head sanctuary. które koncentrują się nad sanktuarium głowy. When those tongues of fire Kiedy te języki ognia unite themselves with the original invisible fire in the heart, zjednoczą się z pierwotnym, niewidzialnym ogniem w sercu and through a process of self-transformation, i poprzez proces przemiany samego siebie they reach the basis of the human system, dotrą do podstawy ludzkiego systemu, they awaken a totally new life force to wtedy budzą całkowicie nową siłę życiową, that could be compared to the streams of the water of life. którą można by porównać do strumieniu wody życia. And it is the unification of these three forces I zjednoczenie tych trzech sił that give birth to that perpetual flow sprawia narodziny, tworzenie się tego stałego przepływu. of holy new energies Przepływu świętych, nowych energii, that in the universal teaching are also called holy new foods or holy new ethers. które w nauce powszechnej nazywane są świętymi nowymi pokarmami, czy też świętymi nowymi eterami. So that outpouring of new four ethers I to wylanie tych czterech nowych eterów, holy ethers, świętych eterów, are the manifestation of the Holy Spirit. jest manifestacją Ducha Świętego. Ja bym chciał tak nawiązać trochę do poprzednich pytań, ponieważ z tego co wiem, największa współczesna szkoła gnostyczna, nie będąca Róży Krzyżem, opiera się o nauki Samaela Aun Weora. I to jest, wydaje mi się, najpopularniejszy gnostyk współczesny. On o sile Kundalini opowiada jako siła, która się faktycznie wynosi od czakry korzenia w górę i mówi o niej jako o manifestacji jakiegoś rodzaju żeńskiej energii.
I jeżeli cała reszta nauk tak jest dość zbieżna z naukami Róża Krzyża, jednak no, w dziedzinie kundalini typowo no, jest tutaj ta zauważalna różnica. Tak? I jeżeli faktycznie jest ta sama wiedza przez wszystkie szkoły duchowe przekazywana, to która z tych ścieżek jest tą, która przewodzi teraz w czasach? Tak? That's quite a question. No niezłe pytanie. Do widzenia, dziękuję. The objective of the spiritual school Celem szkoły duchowej is to begin its work when all the attempts of development of the normal consciousness have ended. jest rozpoczęcie pracy tam, gdzie próby rozwoju ludzkiej świadomości doszły do granicy, do końca. So it's not a matter of right or wrong, Czyli nie ma tu mowy o tym, co jest właściwe, a co nie, co ma w sobie prawdę, a co nie. but it's really a question of knowing where the human being is on that long path of transformation. Ale chodzi o to, żeby wiedzieć, gdzie dany człowiek znajduje się na drodze tej długiej przemiany. If the human being still needs to go through the experiences of learning, Jeśli człowiek musi jeszcze doświadczyć czegoś z dziedziny nauki, through the of his or her own consciousness until it reaches its limits, aż swoją świadomością dojdzie do pewnej granicy, then maybe it's necessary to go different paths to może konieczne jest dla niego przejście innych ścieżek, until the level of maturity and self-awareness is achieved. aż do osiągnięcia poziomu dojrzałej świadomości. The work of the spiritual school Praca szkoły duchowej begins from that point onwards. rozpoczyna się od tego punktu i idzie dalej. So that's why we focus not in an attempt to awaken those two poles of the Kundalini forces, Dlatego nie próbujemy przebudzić tych dwóch biegunów siły kundalini, because we assume that the seeker already has experience about its own limitations. bo zakładamy, że osoba poszukująca doszła już do granicy swoich możliwości. And for those that innerly recognize those limitations, I ci, którzy już wewnętrznie rozpoznają swoje ograniczenia, we propose a path based upon the only Kundalini that cannot be manipulated by the egocentric force. tym osobom proponujemy ścieżkę, na której nie będą już manipulowani przez egocentryczną świadomość. That's why we call ourselves Dlatego nazywamy siebie at the same time jednocześnie agnostic hermetic school. gnostyczną szkołą hermetyczną. And to us, Dla nas the real meaning of gnosis in this situation prawdziwe znaczenie pojęcia gnoza w tej sytuacji is that the human being jest takie, że istota ludzka may recognize the duality within himself. jest w stanie rozpoznać dualność w sobie. And through the recognition of duality, not outside but inside, I poprzez rozpoznanie dualności nie na zewnątrz, ale właśnie w sobie, we can begin a process of dissolving duality możemy rozpocząć proces rozpuszczania dualności, that can finally lead us to a perfect unity. co doprowadzi nas ostatecznie do doskonałej jedności. That is the main message of Hermeticism. I to jest główne przesłanie nauk hermetycznych. So to reach unity, Czyli żeby osiągnąć jedność, we have to be convinced musimy być przekonani, that it's necessary to overcome the duality of ego. że konieczne jest zlikwidowanie dualności ego.
I'm looking at the watch, Aha, patrzę na zegarek. and we are approaching 1 hour and a half. Zbliżamy się do 1,5 godziny naszego spotkania. So I would make a proposition if you agree. Chciałbym zaproponować, jeśli Taking into consideration that we are streaming live this transmission, biorąc pod uwagę to, że transmitujemy to spotkanie na żywo and that also we plan to make this public talk available online on YouTube right after. i że też będzie nagranie z tego spotkania udostępnione na YouTubie po jego zakończeniu. That in respect for a reasonable time, I szanując czas, we formally conclude now with some very important information. Formalnie zakończymy to spotkanie, przekazując jeszcze kilka ważnych informacji, But that we remain at your disposal ale pozostajemy do Państwa dyspozycji, of all those that are here present, do wszystkich tu osób obecnych, so that if there are any questions or comments or contributions that you didn't have a chance to share, Także jeśli macie Państwo jakieś pytania, chcielibyście się czymś podzielić, na co nie było jeszcze miejsca tutaj, that we can address them over a cookie, a cup of coffee, or a cup of tea. możemy porozmawiać przy herbacie, ciastkach w kuluarach.